Cześć! Druga seria odcinków rozkręca się na dobre. Dziś, tak jak obiecywałem, mniej teorii, a więcej ćwiczeń do grzbietu. Zaczniemy od dobrze znanych Wam dokładanek i stopniowo przejdziemy do pływania pełnym stylem. W ostatnich dwóch odcinkach skupiliśmy się na rotacji i pracy rąk do grzbietu. W trakcie wykonywania dzisiejszych ćwiczeń postarajcie przypomnieć sobie wszystko to, o czym była mowa i przenieście to na pracę w basenie. Pierwsze ćwiczenie jest Wam doskonale znane. Będzie nim dokładanka do grzbietu, podczas której skupimy się na poznanym wcześniej elemencie, czyli rotacji. Po odbiciu od ściany rozpoczynamy pracę nogami do grzbietu. Ręce ułożone są wzdłuż tułowia. Każdy ruch ręką poprzedzamy rotacją. Najpierw wyciągamy z wody bark i biodro, a następnie rozpoczynamy pracę ręką nad wodą. Dłoń wychodzi kciukiem do góry i wkładamy ją do wody na wysokości barku małym palcem dłoni, minimalizując przy tym opór wody. W momencie rozpoczęcia ruchu ręką pod wodą następuje rotacja w drugą stronę. Po ruchu ręki wykonajcie 3-sekundową przerwę przed następnym powtórzeniem. Na jednej długości basenu powtarzamy ruch tym samym ramieniem. Częstym błędem popełnianym przy tym ćwiczeniu jest przeciągnięcie ręki poza oś ciała w momencie włożenia jej do wody. Uważajcie na to. W następnym ćwiczeniu podzielimy ruch ręką na 3 fazy, by jeszcze mocniej pochylić się nad rotacją. W pierwszej fazie wykonujemy tylko rotację z wyciągnięciem barku nad wodę, po czym wracamy do pozycji początkowej na grzbiecie, cały czas pracując nogami. W drugiej fazie do rotacji dokładamy uniesienie ręki nad powierzchnię wody, po czym odkładamy ją i ponownie wracamy do pozycji początkowej. W ostatniej, trzeciej fazie wykonujemy cały ruch ręki do grzbietu, tak jak to miało miejsce w poprzednim ćwiczeniu. Podczas każdej z faz rotacja powinna być wykonywana płynnie, bez szarpnięć i nerwowych ruchów. Rotacja jest bardzo ważnym elementem w stylach długiej osi. Kolejne ćwiczenie, które popłyniemy, będzie również ją mocno akcentować. Sam początek jest taki sam jak w poprzednich ćwiczeniach. Odbicie od ściany, ręce ułożone wzdłuż tułowia, na przemian stronna praca nóg. Teraz jednak po rozpoczęciu pracy rąk będziemy starać się ją zatrzymać w pozycji za głową. Każdy ruch rozpoczynamy od rotacji barku i bioder. Następnie przekładamy naszą rękę nad wodą i wkładamy ją małym palcem do wody. W tym momencie następuje rotacja drugiego ramienia. Rękę w tej pozycji przytrzymujemy na około sekundę-dwie, pilnując przy tym zachowania rotacji drugiej strony. Po krótkim przytrzymaniu takiej pozycji wykonujemy mocne pociągnięcie ręką pod wodą do samego biodra i od razu przekładamy ją znów nad wodą, zatrzymując rękę za głową i akcentując rotację. Na każdej długości pracujemy tylko jedną ręką. Dokładanki to ważny etap w trakcie doskonalenia techniki. Wykonując te ćwiczenia, róbcie to wolno i bardzo dokładnie. Dzięki temu, że podzielimy ruch na części, jesteśmy w stanie bardziej skupić się na trenowanym przez nas elemencie. Przejdźmy teraz do kolejnych ćwiczeń. Z poprzedniej serii znacie już przekładankę z jednym przełożeniem rąk, czyli wykonaniem połowy cyklu ruchu do grzbietu. W tym ćwiczeniu wykonamy 2 przełożenia, czyli cały cykl.
Po odbiciu od ściany jedną rękę układamy wzdłuż tułowia, druga zaś jest wyprostowana przy głowie. Ruch rozpoczynamy jak zawsze od rotacji, następnie przekładamy rękę znajdującą się przy biodrze nad wodą. W trakcie wykonywania przełożenia swoją pracę rozpoczyna druga ręka pod wodą. Teraz wykonujemy cały cykl, czyli jedna i druga ręka musi wykonać swoją pracę nad i pod powierzchnią wody. Po wykonaniu pełnego cyklu zatrzymujemy ręce w pozycji początkowej, wykonując krótką przerwę. Zbliżamy się do pływania pełnym grzbietem. Czas na ostatnią przekładankę, w której wykonamy 1,5 cyklu. Ćwiczenie wykonujemy analogicznie do poprzedniego. Tym razem, gdy zaczynamy ruch np. od prawej ręki przy głowie, musimy wykonać 1,5 cyklu do momentu, kiedy lewa ręka znajdzie się przy głowie. I to właśnie jest moment, w którym wykonujemy przerwę przed kolejnym powtórzeniem. Cały czas pamiętajcie o wykonywaniu rotacji w trakcie pracy rąk oraz o kontroli ułożenia głowy i ciała na powierzchni wody. Kiedy dobrze opanujecie pływanie dokładankami i przekładankami, pora zacząć pływać pełnym grzbietem. W poprzednim ćwiczeniu zatrzymywaliśmy rękę po wykonaniu 1,5 cyklu. Teraz zarówno ręce, jak i nogi pracują bez zatrzymania. Najważniejszą rzeczą jest wykonywanie zmiany rąk w odpowiednim momencie. Pamiętajcie, że każdy ruch rozpoczynamy ręką, która znajduje się przy biodrze. Wynika to z wykonywanej rotacji tułowia. Po wyciągnięciu ręki z wody swoją pracę rozpoczyna druga ręka w fazie podwodnej. Na początku przygody z pływaniem w pełnej koordynacji wykonujcie to wolno i bardzo dokładnie. Wielu początkujących pływaków popełnia duży błąd, polegający na tym, że ruch rozpoczynają ręką, która znajduje się przy głowie. Czas wprowadzić w nasze pływanie trochę zabawy. Zaprezentujemy Wam teraz 2 ćwiczenia koordynacyjne do grzbietu. Pierwsze ćwiczenie możemy potraktować jako wprowadzenie do następnego. Po odbiciu od ściany układamy nasze ręce tak, aby jedna znalazła się przy głowie, a druga przy biodrze. Cały czas pracujemy nogami. Teraz wykonujemy tylko pracę rąk nad wodą. Staramy się je przenieść nad naszym ciałem na szerokości barków i w najwyższym punkcie klasnąć w dłonie. Po klaśnięciu zamieniamy ręce miejscami, robiąc 3-sekundową przerwę i powtarzając ćwiczenie. Postarajcie się kontrolować ułożenie Waszej głowy, by nie odchylać jej w trakcie przekładania rąk do tyłu. Kolejne ćwiczenie koordynacyjne będzie znacznie trudniejsze. Początek ćwiczenia jest taki sam, czyli odbicie od ściany, jedna ręka przy głowie, druga przy biodrze oraz na przemian stron na pracę nóg. Teraz jednak ćwiczenie rozpoczynamy wykonaniem pełnego cyklu pracy rąk, czyli prawa i lewa ręka pracują zarówno pod, jak i nad wodą. Po wykonaniu cyklu wracamy do ćwiczenia poprzedniego, czyli przekładamy obie ręce nad wodą, wykonując w najwyższym punkcie klaśnięcie i zamieniamy ręce miejscami. Po całym ruchu wykonujemy 3-sekundową przerwę. To było ostatnie ćwiczenie podczas dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że w trakcie wizyty na basenie będziecie się doskonale bawić, wykonując na przykład ostatnie ćwiczenie koordynacyjne. Na następnej lekcji spotkacie się z Karolem, który zgłębi z Wami temat stylu dowolnego.
To jednak nie ostatnie spotkanie z grzbietem. W późniejszym etapie wspólnie poćwiczymy nawroty i skoki startowe właśnie do grzbietu. Aby tego nie przegapić, koniecznie kliknijcie subskrypcję, by cały czas być na bieżąco. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.